W drugim odcinku rejsu po norweskich fiordach testujemy toaletę na jachcie. Po raz pierwszy w życiu sumujemy i pływamy w nocy jachtem. W końcu wpływamy do drugiego najdłuższego fiordu na świecie. Dzień zaczynamy od pobudki o 7:30 rano. Jeśli nie wstaniecie na tę godzinę, to ominie was ciepłe śniadanie. W dniu, w którym macie wachtę poranną, punktualność jest obowiązkowa. Tak akurat muszę posprzątać po śniadaniu. No zobaczcie, jak fajnie kucheneczka chodzi. Nasz drugi dzień w Norwegii. Płyniemy sobie w tej chwili z Morza Północnego do Sognefjorden. Jest to drugi największy fiord na świecie. W tej chwili pływamy do jego wejścia, albo ujścia, zależy od której strony patrząc. Ten fiord ma ponad 200 km długości. Pierwszy ma około 300, to jest drugi największy na świecie. Co ciekawe, największa głębokość, która jest tutaj zarejestrowana w tym fiordzie, to jest aż 1300 metrów, więc to jest mega głęboko. Wiadomo, że to fiordy to są polodowcowe skały, wygłębienia, więc to wygląda w ten sposób. Jest to dolina po prostu zalana wodą. No i dzisiaj mamy do przepłynięcia około 70 mil morskich, więc jest to spora odległość. Szacujemy, że zabierze nam to około 8-10 godzin trasy. Mega długa podróż i ja się tylko z tego faktu cieszę. Płyniemy już jakieś 2 godzinki. Myślę, że do końca nam zostało około 6-7 godzin. Wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli wiatr, czy nie. Dlatego, że w tej chwili płyniemy na żaglach. Ja się mega z tego cieszę. Mamy pełne żagle, ale za chwilę prawdopodobnie jak wpłyniemy tutaj do tych fiordów, do tego ujścia, no to wiatr nam padnie i prawdopodobnie będziemy zmuszeni włączyć silnik, katarynę, żeby móc płynąć ze stałą prędkością i dopłynąć do naszego portu docelowego. No a żeby to zrealizować, to na silniku musimy płynąć z określoną prędkością. Niestety wiatr będzie za słaby, żeby nasz cel dzisiejszy zrealizować, ale w tej chwili no, jest mega dobry wiatr, jest około 15 węzłów, czyli to jest około 30 km na godzinę, a nasza prędkość własna jachtu, no to jest około 8 węzłów. Dzisiaj mamy rekordowe prędkości, jest fajny przechył. Niektórym się już tutaj zrobiło lekko niedobrze, ale to tylko chwilowe, początkowe problemy. Później błędnik się przyzwyczaja i jest coraz lepiej. Jesteśmy mega zadowoleni. Co prawda pogoda nie jest jakaś na chwilę obecną rewelacyjna. Prognozy były lepsze, około 20 stopni. W tej chwili mamy jakieś 12 stopni, ale jest mega cudownie. To, co żeglarze lubią najbardziej. W tej chwili płyniemy prawym halsem, czyli tu mamy stronę nawietrzną, żagle mamy po lewej stronie. Trzeba zapamiętać, że jeżeli żagle są po lewej stronie, to hals mamy prawy i na odwrót, po tym najłatwiej rozpoznać. Płyniemy sobie wiatrem. Tutaj widzicie, na końcu jest taki wskaźnik wskazujący kierunek wiatru, więc doskonale widać, że strzałka jest prostopadle do masztu, co oznacza, że płyniemy sobie w tej chwili półwiatrem. Już troszkę czuć, że ten wiatr słabnie. Tutaj za nami mamy Morze Północne i tak naprawdę Ocean Atlantycki w dalszej części, więc tutaj te zafalowanie było bardzo duże, ale w tej chwili jak pływamy już do tego fiordu, ten wiatr zaczyna słabnąć pod zatoki. Co prawda mogą się pojawić jakieś podmuchy, tak zwane odbicia od skał, ale nie będzie to jednostajny, silny wiatr, który pozwoli nam płynąć non-stop określoną prędkością. Więc cieszymy się póki możemy w tej chwili z tego wiatru. Ja wachtę mam za jakieś 2 godziny. Nasz kapitan jest pod pokładem, co nie znaczy, że bacznie nie obserwuje jachtu, dlatego że na telefonie ma aplikację, która pozwala mu śledzić naszą pozycję i dzięki temu wie, czy są jakieś zagrożenia, czy płyniemy zgodnie z kursem. Oczywiście tutaj na pokładzie mamy też większą ilość osób, które, jak widzicie, która też obserwuje to, co się dzieje wokół, więc jakieś ewentualne zagrożenia w wodzie obserwujemy i je omijamy. Tutaj widzicie wejście do Sognefjorden. Jak już tam wpłyniemy, to powinien wiatr ustać, być bardziej stabilnie, a spodziewamy się tam fantastycznych widoków, tego, że mają być lodowce, mają być wodospady, czyli kwintesencja natury norweskiej. Już nie mogę się tego doczekać. Dzisiaj płyniemy do miejscowości Vikoiri, oddalonej o jakieś 70 km od miejsca naszego startu, czyli wyspy Faye, gdzie wczoraj nocowaliśmy. Tym samym po raz pierwszy wpływamy do drugiego pod względem długości fiordu na świecie. Jest on równocześnie najdłuższy zarówno w Norwegii, jak i w Europie. Szerokość tego spektakularnego fiordu Sognefjorden waha się od 1,5 aż do 6 km. Nasz dzisiejszy rejs jest na tyle długi, że do Vikoiri, gdzie dziś zatrzymujemy, będziemy nocować i dopływamy dopiero po zmroku.
Jeżeli wybieracie się na takie rejsy, to bądźcie też świadomi tego, że możecie być przydzieleni do wachty nocnej. Na chwilę obecną tutaj nie planujemy płynąć nocą, według tego co mówił kapitan. Być może jeden dzień będzie takim przepływem nocnym i wtedy również wachty są na przykład o 3-4 w nocy, więc trzeba być na to przygotowany. Ja jaram się tym niesamowicie, jestem na to otwarty i nie mogę się tylko doczekać, kiedy będę mógł płynąć jachtem w nocy, gdzie będzie widać, mam nadzieję, przy dobrej pogodzie oczywiście gwiazdy, gdzie będziemy się posługiwać światłami sygnalizacyjnymi i będzie można obserwować z daleka jednostki również po tym, jak one tutaj dla nas świecą. No, więc taki podział wach został wykonany. Jeżeli chodzi o liczbę załogi, to jest nas 6 osób plus kapitan, czyli łącznie 7 osób i przygotowując kambus trzeba szacować jedzenie tutaj na właśnie 7 osób. Ta jednostka 14,5 metrowa mniej więcej jest w stanie pomieścić do 8 osób plus kapitan. Kapitan zazwyczaj śpi w kambuzie, czyli tam, gdzie jemy obiad w kuchni. Widzieliście te wcześniej nagrania, tam się rozkłada jedno z siedzeń i można spać. Jest dosyć wygodnie. Kapitan mówił, że właśnie jest dosyć sporo miejsca. No i oprócz tego są 4 kabiny dwuosobowe, a łatwo przeliczając, w związku z tym, że mamy 6 członków załogi, no to 2 osoby śpią pojedynczo w kabinie podwójnej, więc mają dosyć sporo miejsca, jest dosyć komfortowo. A jeżeli chodzi o łazienki, no to 2 kabiny mają indywidualne łazienki razem z prysznicem, a 2 pozostałe mają wspólną łazienkę i prysznic. Jest to mega komfortowe rozwiązanie, ale też fajnie, bo praktycznie każdego dnia dopływamy do portu i w związku z tym w portach tutejszych jest mega fajna infrastruktura, są toalety na wysokim poziomie, prysznice, całe to zaplecze łazienkowe jest na wysokim poziomie, więc w dniu wczorajszym po saunie, po morsowaniu zrobiliśmy jeszcze sobie mega ciepły, fajny prysznic w komfortowych warunkach w porcie. Następnie przebiegliśmy szybko do jachtu, więc też fajne doświadczenie. Ja tutaj się nastawiałem bardziej na prysznice w mniej komfortowych warunkach, a okazało się, że jest tu naprawdę mega luksusowo w dniu wczorajszym. Niesamowite i naprawdę przerażające jest to, że pod nami jest w niektórych momentach aż 1300 metrów głębokości. Jeżeli chodzi o najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, tak dla porównania, ma około 80, o ile dobrze pamiętam, metrów głębokości, więc tak naprawdę nie ma żadnego wpływu, bo można się utopić w 10 metrach, jak w 1300 metrach, więc jest to bez różnicy, ale no działa to na wyobraźnię. No, przede wszystkim bardzo fajny aspekt tutaj geologiczny, bo takich miejsc na Ziemi nie jest zbyt dużo. Tutaj też ciekawostka, o której nam mówił kapitan, w Norwegii jest bardzo dużo tuneli pod fiordami. Oczywiście nie tutaj w tym szerokim miejscu, ale fiordy mają szerokość około od 1,5 km do 4 km i w tych najwęższych miejscach zazwyczaj są tunele podwodne, co też jest mega fajna atrakcja oczywiście od strony lądu dla turystów, ale my też na mapie tutaj na ploterze widzimy, na mapie nawigacyjnej widzimy te tunele, nad którymi tak naprawdę przepływamy, więc to też coś niecodziennego do spotkania tutaj w naszych rejonach bardziej centralnych i południowej Europy. Nasz kapitan Paweł Krawczyk, z którym płyniemy, który został wynajęty, oczywiście, który pływa regularnie już od prawie 2 lat z Kubrykiem, dlatego że ten rejs jest organizowany przez firmę Kubryk. Opowiadał nam, że pływał też 3 lata temu z ekipą Sail Ocean, czyli jachtem przez świat. Na pewno znacie ten kanał z YouTube'a. Pozdrawiam Bartka i Anię, ponieważ no, oni byli, nie ukrywam, jedną z inspiracji moich do powstania tego kanału. Marzyłem o tym, żeby zrobić coś podobnego jak oni. Zawsze marzyłem o żeglarstwie, dlatego no, mega fajna informacja, że tutaj kapitan 3 lata temu płynął z nimi przez Atlantyk, akurat z zachodu na wschód, czyli z Karaibów do Gdańska. No, opowiadał kilka fajnych historyjek z tym związanych, więc też mega ciekawie i fajnie, że mamy ze sobą kapitana z takim doświadczeniem. A jest. Jak to klikasz, to nazywa się Losna. A jak nazwę klikasz, to mam informację o nim, tak? Taką ma długość, szerokość, z taką prędkością płynie. I wiemy dokąd płynie, destynacja nie jest tutaj.
do jakiegoś porcinku. Tutaj mamy zlokalizowany ploter z informacjami o kursie. Tutaj mamy autopilota, który możemy zmienić pozycję. Tu jest sterowanie silnikiem strumieniowym, które będziemy wykorzystywać przy manewrach portowych. W lewo, w prawo pozwala poruszać się jachtowi w ten sposób łatwiej, czyli dobijać burtą do brzegu. Tutaj mamy manetkę obrotów silnika. Te obroty silnika widzimy tutaj na tym wyświetlaczu. W tej chwili mamy około 1800. Tutaj mamy system przeciwmgnielny, który wcześniej testowaliśmy. Tutaj wydaje taki dźwięk podczas pływania w niekorzystnych warunkach mgielnych. A tutaj mamy wejście do prądu, do podłączania się przy porcie do generatora prądu, który jest zlokalizowany na kei. Płyniemy pod niemiecką banderą, dlatego że to jest statek zarejestrowany w Monachium. Płynę sobie w Norwegii, przez norweskie fiordy. Jest wspaniale. Tutaj łososie nam skaczą nad burtą z lewej do prawej. Tam chodzą renifery na wzgórzach. Jeżeli się dobrze przypatrzymy na te wzgórza fiordowe, to zobaczymy się nawet troli z takimi dużymi czerwonymi nosami, które są jedną z atrakcji turystycznych tego regionu. No jest dosyć wiecznie, ale płyniemy w tej chwili z prędkością około 4-5 węzłów, czyli nie jest dosyć szybko. Lekko zmienię kurs w prawo. Dobrze, bo płyniemy w tej chwili na autopilocie, czyli tak naprawdę nie muszę dotykać tego steru. Jacht płynie sam. Ja dotykam tylko po to, żeby sobie troszkę poszpanować przed Wami, ale tak naprawdę płyniemy na autopilocie, który można tutaj korygować kurs i on sam wyznacza, gdzie płyniemy. Ja tutaj jestem po prostu w tej chwili pełnię wachtę przez 2 godziny, od godziny 14 do 16. No i moim zadaniem jest to, żeby płynąć do wyznaczonego celu, tutaj na ploterze, na mapie i obserwacja przede wszystkim terenu, jakichś ewentualnych zagrożeń, które nie są widoczne na mapie. Spokojnie sobie płyniemy. Na jachtach jest bardzo dużo takich właśnie tego typu pomieszczeń, dużo złota ukrytego i tutaj na przykład mamy złoto w postaci pokarmu, wody. Jak widzicie, to jest bardzo głęboka bakista, ale tutaj też jest szalupa ratunkowa na przykład ukryta. Na wszelki wypadek mamy nadzieję, że jej nie będziemy musieli używać. No i takich skrzyneczek mamy tutaj na jachcie bardzo dużo. Chcę pokazać jeszcze tutaj drugą. Tutaj mamy butlę z gazem, dlatego że nasza kuchenka, do której właśnie wachta kambuzowa gotuje, jest napełniana, używana gazem. Oprócz tego tutaj mamy linę do podłączania elektryki w porcie, a tutaj mamy okienko do naszej kabiny. Są takie sytuacje, kiedy zostaje się na pokładzie całkowicie sam. I to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy zeszli zjeść na dół obiad do kambuzu, a ja muszę się tutaj zajmować okolicą, obserwować teren, dlatego że jest taka masa jednostek, że muszę tutaj mocno lawirować, aby omijać wszystkie jednostki. Dlatego jest bardzo ważne, żebym tutaj na pokładzie był i zarządzał całym jachtem, wszystkimi członkami załogi i co najważniejsze, żebym zarządzał autopilotem, który sam prowadzi ten jacht. No niestety, żeglarstwo już weszło na taki poziom zaawansowania technicznego, że te jachty się prowadzą same. Największa przyjemność to jest płynięcie na żaglach, ręcznie, bez autopilota oraz manewry portowe, zloty przez rufę, ale tutaj możemy sobie lekko zmienić kurs i teraz zobaczcie, jak możemy to zrobić. Tutaj przy sterze mamy manetkę do zmiany kursu. Mogę zmienić o 10 stopni w prawo, ale mogę to zrobić również z poziomu plotera. I też tak to uczynię. Patrzcie, zmieniamy kurs o 10 stopni w prawo. I już widzimy, że koryguje jacht sam kurs w prawo. Również nam się zmieniła tutaj ta linia celu. Pod nami nadal 1200 metrów głębokości. Tutaj powinna się wyświetlić informacja o głębokości, ale zjesz ze mną? Ale fajnie. Bardzo miło towarzystwo będę miał jednak. Nie będę musiał sam jeść, ale jaki fajny obiadek. Zobaczcie, co nam wachta kambuzowa przygotowała dzisiaj. No, parę gryzów mogę wziąć. Tutaj powinna się wyświetlać informacja o głębokości, ale w związku z tym, że jest powyżej 200 metrów, no to taka informacja nie jest wyświetlana. Tu jest czas lokalny. Przepraszam, bo mam w tej chwili pyszny dalmatyński makaron w ustach, wypełniony sosem pietruszkowym. Dlatego nie mogę się w pełni wypowiadać na tematy żeglarskie, ponieważ moje
kubki smakowe zostały wypełnione aksamitną pierzynką smaków. Dlatego za chwilę dopiero przejdę do tematów żeglarskich. No i tutaj mamy naszą prędkość, czyli mamy 4,7 węzła. Tu jest nasz kurs, tutaj mamy naszą pozycję, szerokość i długość geograficzna. No, za chwilę znowu Makłowicz mi się włączy, bo znowu zeznałem tego poetyckiego smaku. Tutaj mamy lokalny czas, tutaj prawdopodobnie mamy przebieg. Jest naprawdę genialnie, wspaniale. Tutaj informacja, którą pewnie znacie, czyli widzicie, że jesteśmy w tej chwili na kursie 105 stopni i tą samą informację znajdziemy na niezawodnym kompasie. Widać tutaj, że również mamy kurs około 105 stopni. Ploter nam zawsze się może zepsuć, elektronika zawsze się może zepsuć, ale kompas nigdy nam się nie zepsuje. Chyba że przy biegunie północnym lub południowym może być zakłamywany, z tego co wiem, no ale tutaj na mnie takie informacje nie grożą. Jak pytacie, co można na takim jachcie zjeść, no to zobaczcie na to, no to jest naprawdę jedzenie na poziomie zupełnie akceptowalnym, które można doświadczyć, więc pod kątem takim żywieniowym to nie ma na co narzekać na jachcie. Po to są właśnie zrobione wachty kambuzowe, czyli żywieniowe, aby pewna część ekipy była odpowiedzialna za wspaniałe doznania kulinarne. No, ten widok za mną jest rewelacyjny. Czuję się troszkę jak w Tajlandii, są podobne wzgórza. Wiadomo, że temperatura jest inna, ale zaczyna się tutaj robić coraz wężej między lewym a prawym brzegiem. Z takich kolejnych ciekawostek, gdzie jest wlew paliwa, w którym miejscu tankujemy taki jacht. Tutaj podnosimy sobie tutaj tą część podłogi i tutaj mamy wlew paliwa. Dodatkowo ma to taką stawkę, którą możemy sobie zabezpieczyć po to, żeby tutaj było miejsce na wąż od tankowania na stacji benzynowej. Być może taka procedura tankowania tutaj będzie jeszcze miała miejsce, chociaż raczej nie, bo mamy odpowiedni zapas paliwa. W tej chwili też możemy nagrać, jak Czarek wyciągnął śmieci, wyrzuca za burtę śmieci. Też jest miejsce na przechowanie śmieci i w porcie będziemy wyrzucać to do śmietnika. A tutaj kolejny. Jest zadbany. No, staram się dbać o zdrowie i odpowiednią ilość cukru, czyli bardzo, bardzo niskim poziomie, no ale na takim rejsie, jak widzicie, no, moje ciało wymaga bardzo dużej aktywności, więc tracę olbrzymią ilość kalorii, dlatego muszę się od czasu do czasu zaspokajać takimi cukrami prostymi. No, tutaj mewy nas odwiedzają, czyli to oznacza, że ląd musi być bardzo blisko. A co to jest za jednostka w ogóle, którą płyniemy? To jest jednostka, która się nazywa Bavaria 46. Taką informację znajdziecie zawsze tutaj na plakietce przy sterze. Zazwyczaj widzimy, że jest to jednostka 46-stopowa, czyli ma troszkę ponad 14 metrów długości, wysokość masztu około 22 metrów, 21-22 metry wysokość. 4 kajuty, jak widzicie 10 osób, w opcji A 2311 kg. Piękne widoki za nami. Dla mnie była to pierwsza styczność z żaglami i dużym bujaniem. Po nocy odczuwałam pierwsze lekkie objawy choroby morskiej, które towarzyszyły mi niestety przez cały dzień. Wprawni żeglarze podkreślają, że jest to element, który można z biegiem czasu wyćwiczyć i w umiarkowany sposób reagować na bujającą się łódź. Mamy szczęście do wiatru, a w dodatku wykonujemy zwrot przez sztak, co na morzu nie zdarza się zbyt często. Zazwyczaj płynie się jednym stałym halsem. Wyszliśmy dzisiaj o godzinie około 9, płyniemy już około 5 godzin, a do celu dotrzemy również około 21 wieczorem dopiero. Pokonamy około 70 mil morskich, więc dzisiaj jest to spora trasa. Jak wspominałem wcześniej, płyniemy na autopilocie, ale w każdej chwili mogę zmienić to na sterowanie ręczne. I teraz jak obrócicie się w tamtą stronę, to zobaczycie, że powinniśmy lekko w kurs zmienić w lewo o jakieś 10-15 stopni i mogę to zrobić za pomocą autopilota, ale w tej chwili przejdę na stand-by, czyli tak zwane sterowanie ręczne. Włączam tutaj stand-by, czyli ten czerwony przycisk i zobaczcie, w tej chwili ster jest już w moim posiadaniu. I w tej chwili lekko paluszkiem kręcę sobie w lewo, bo ten ster jest bardzo czuły i skręciliśmy dosyć mocno z 15 stopni w lewo, żeby tutaj poruszać się jak najkrótszą trasą do celu, bo trasa jest dosyć spora, więc musimy się tutaj poruszać jak najkrótszymi trasami, ale również uważać oczywiście na głębokość przy brzegu, bo co prawda tutaj jest 1200 metrów głębokości pod nami, co widać na ploterze, ale ta głębokość bardzo szybko wzrasta
wzrasta w momencie, kiedy się zbliżamy do brzegu, więc wystarczy długości około 150 metrów z 1200 metrów głębokości, więc ta głębokość się zmieni na szerokości 100 metrów o ponad 1000 metrów, bo głębokość tam bliżej brzegu jest mniej więcej jakieś 50 metrów. Tu możemy zobaczyć to w ten sposób, przybliżając sobie mapkę bardziej. O, i tutaj nam się już zaktualizują głębokości. Tutaj mamy 1200, tu mamy 700, ale przy brzegu jest około 100 metrów. To też jest bardzo głęboko, więc tutaj jest raczej mega bezpiecznie i nie ma ryzyka wylądowania na jakiejś mieliźnie zahaczenia kilem czy mieczem, ale mimo wszystko trzeba zachowywać tutaj ostrożność i sternik zawsze jest właśnie za to odpowiedzialny. Nasza 14-metrowa Bavaria Cruiser 46 posiada 4 kabiny i 3 łazienki. Zobaczcie, jak mieszkamy podczas naszego tygodniowego rejsu. Patrzcie, chciałem Wam tutaj pokazać system działania toalety, abyście wiedzieli, w jaki sposób jej używać, bo może nie każdy kapitan powie Wam, jak to działa. Tutaj macie takie 2 przełączniki i zawsze w postoju powinien być ten przełącznik po tej stronie. Jeżeli chcecie skorzystać z toalety, to najpierw przełączacie ten przełącznik w tą stronę i pompujecie wodę do toalety. Widzicie, że woda się już zgromadziła, no, następnie robicie to, co trzeba, przełączacie z powrotem ten włącznik tutaj i następnie spłukujecie. Jak odbywa się spłukiwanie? Znowu metodą ręczną trzeba tutaj spłukać do końca. Później kolejny raz znowu w ten sam sposób. Tak to wygląda na tego typu jachcie. Chciałem powiedzieć jeszcze troszkę o tych saunach właśnie, na której wczoraj byliśmy. Tutaj praktycznie we wszystkich portach, no może wszystkich nie, no w większości portów takie sauny znajdziemy. To też jest mega fajne doświadczenie, dlatego że wczoraj dokonaliśmy rezerwacji online na godzinę 20, na 1,5 godziny. Rezerwacja sauny. One działają praktycznie bezobsługowo, czyli weszliśmy, ona już była nagrzana, bo nagrzewa się około godziny wcześniej, czyli zdalnie mają jakiś system nagrzewania tych saun, dostają alert o rezerwacji zrobionej online, nagrzewają saunę, my przyszliśmy na gotowo, nikogo tam kompletnie nie było, tylko my, sauna nagrzana. Od razu drabinka na pomoście z zejściem do jeziora, gdzie mogliśmy sobie wspaniale morsować. Pierwszy raz przeżywałem tego typu doświadczenie i to było coś fantastycznego. Na pewno powtórzymy to jeszcze na tym rejsie, bo to jest jedna z głównych atrakcji, więc mam nadzieję, że za 2 dni zrobimy to znowu. Woda miała podobno temperaturę około 9 stopni, więc naprawdę hardkorowo, jak dla mnie, jak dla osoby, która nie morsuje w ogóle. To był pierwszy raz, gdzie na jeziorze morsowałem. Raczej robiłem to parę razy w Polsce jakieś 5-6 lat temu i no, od paru tygodni stosuję też z rana zimne prysznice dla zdrowotności, bo jest to bardzo dobra praktyka, która zwiększa właśnie odporność organizmu, która powinna zwiększyć odporność organizmu, bo niestety ta odporność u mnie jest na dosyć niskim poziomie. Chciałem mocno o to zadbać w tym roku. Jest to jeden z moich głównych celów, takich bardziej zdrowotnych. No i mam nadzieję, że dzięki temu się bardziej zahartuję, a tutaj ten rejs też temu dopomoże. Także za 2 dni będziemy prawdopodobnie próbować tego ponownie w jakiejś nowej lokalizacji, a tutaj zobaczcie, jakie wspaniałe fiordy nam się wyłaniają. No nie, no rewelacyjnie to wygląda. Mega się cieszę z tego rejsu, że wybraliśmy właśnie taką destynację, a dokładniej mówiąc Marianka wybrała taką destynację. Dopływamy do miejscowości, znaczy nie do miejscowości, ale będziemy przepływać koło tej miejscowości, takiej jednej z większych, Lawik, tej okolicy, bo zazwyczaj to tu były takie wioseczki z paroma domkami jedynie, ale przepiękne są te tutaj wzgórza. Tutaj teraz druga wachta już przejęła stery po mnie. Wspaniale to wygląda, więc tu jest ta miejscowość w końcu jakaś większa, Lawik, w której się być może coś więcej dzieje. Rewelacja. A oprócz tego podczas tego rejsu jest również kolejna nowość technologiczna, że tak powiem, a mianowicie ta rzecz, którą właśnie trzymam teraz w ręce, a jest to mianowicie gimbal DJI Osmo Pocket 3. Plusem tego sprzętu, tego gimbala DJI Osmo Pocket 3 jest to, że jest mega szybka synchronizacja, a mianowicie po kliknięciu start tutaj na kamerze, na tym gimbalu, automatycznie synchronizuje się z tym mikrofonem. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, tak jak to miało miejsce w przypadku nagrywania z telefonu po prostu. Tutaj dzieje się to wszystko błyskawicznie, mega szybko i na chwilę obecną jestem bardzo z tego zadowolony. Ten gimbal również spełnia swoją funkcję. Drugą
Drugą przyczyną, dla którego zainwestowałem w taki sprzęt, jest stabilizacja obrazu. Gimbal ma to do siebie, że ten sprzęt będzie stabilizował nam tutaj obraz, a jak wiecie, na żaglach bardzo często buja, więc uznałem, że taka potrzeba stabilizacji obrazu jest tutaj mile widziana przez moich widzów, których już paru mam i z tego się bardzo cieszę. Jest nasza kajuta, a teraz pokażę Wam, w jaki sposób gotujemy. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy odnośnie energii i prądu na jachcie. Ten jacht nie jest wyposażony w generator prądu, co oznacza, że w trakcie żeglugi tak naprawdę prądu nie mamy w gniazdkach. Jedynie mamy takie 12 V tutaj na USB w tym miejscu. Czyli można sobie podładować lekko telefon, zegarek, włączenie na USB. Ale nie mamy prądu w gniazdkach 230, natomiast w momencie, kiedy dopływamy do portu i statek jest podłączany do prądu przez kabel, który Wam wcześniej pokazywałem, no to już wtedy jesteśmy wszyscy wyposażeni w prąd i tutaj mamy w każdej kabinie gniazdka, ja tu mam nawet przedłużacz, wszystkie kable, więc w nocy, w momencie, kiedy jesteśmy w porcie, mogę podładować sobie cały sprzęt, którego niestety troszkę jest. A tutaj zobaczcie, mamy łóżeczko na 2 osoby i od razu tutaj okienko, z którego możemy wyjrzeć i zobaczymy załogę. Dlatego, że mamy pokój, mamy kabinę bardzo blisko steru. Zostało nam około 3-4 godzin, 24 mile morskie, tu jest nasz cel. Przepłynęliśmy już taką trasę, więc została nam ta końcóweczka, jakieś 3-4 godziny, ale jest dużo spokojniej. Jesteśmy blisko końca kolejnego, drugiego dnia w Norwegii. Powoli dopływamy do celu. Coraz bliżej jesteśmy tych najwyższych terenów fiordów. Coraz bardziej zwęża nam się tutaj ta Niecka i coraz wyższe wzgórza są koło nas, co wygląda coraz bardziej atrakcyjnie dla naszych oczu. Jestem zachwycony. Cały czas niestety płyniemy na silniku. Żagle zrzuciliśmy dużo wcześniej, no bo wiatr jest tutaj za słaby, około 5-6 węzłów. Zresztą widać to po tafli jeziora, jeżeli fiord można w ogóle nazwać jeziorem, ale wydaje mi się, że nie będzie to zbyt dużym nadużyciem. Zobaczcie tam, jakie piękne uskoki widać w oddali. Tam jest miasteczko, do którego płyniemy. Liczba mieszkańców w tym miasteczku to jest około 1500. Tutaj widać wzgórza oraz śnieg na nim się znajdujący. Mamy godzinę 20:20. Płyniemy już 9 godzin. Do celu nam zostało 8 mil morskich. Tam już widać światło w oddali pobliskich portów, a my będziemy akurat tutaj parkować. Tu jest nasza pozycja, a my będziemy cumować tutaj w tym porcie, więc na tej drodze nie widzimy naszego miejsca docelowego, bo tu już taki cypelek. Zostało, tak jak mówiłem, 8 mil morskich. Płyniemy z prędkością, jak widzicie tutaj, ale też jest to widoczne na ploterze, z prędkością 5 węzłów. Co oznacza węzeł? Węzeł jest to prędkość mili morskiej na godzinę, czyli to oznacza, że te 7 mil morskich pokonamy w godzinę i 10 minut mniej więcej. I w ten sposób możecie przeliczać odległość i węzły. Chcecie zobaczyć Broadway na jachcie? Z tyłu tutaj powinno być białe, po lewej czerwone, a po prawej zielone światło, które się automatycznie, jak mówi szefo, zapaliło po zmroku. I tutaj widzicie czerwone światełko. O, z tej strony będzie bardziej widoczne. Widać czerwone światło, a z tej strony mamy zielone.
To jest sygnał dla statków w odległości, aby wiedziały, czy nasza jednostka jest jednostką zbliżającą się do nich, czy oddalającą. Dlatego, że czerwony kolor oznacza lewą burtę, a zielony prawą burtę. Dzięki temu wiedzą, czy jesteśmy z ich przodu, czyli płyniemy dziobem, czy jesteśmy tyłem, czyli nie płyniemy z tym samym kierunkiem, ponieważ z tyłu mamy światło białe. Jeżeli widzieliby światło białe, no to wiedzą, że płyniemy tym samym kierunkiem. Ale oczywiście w dobie elektroniki to wszystko widać na ploterze, jeżeli mamy ICE-a, a tutaj jeszcze widzicie takie światło nawigacyjne. Jeżeli chodzi o te światła, kontynuując historię ze światłami, no to można to porównać właśnie do samochodu. Czyli jak w samochodzie macie czerwone światło, no to na statku jest to światło białe. A jeżeli chodzi o przód samochodu, który mamy żółte, białe światła, no to tutaj jest właśnie czerwone i zielone. Czerwone z lewej, zielone z prawej, żeby statki z naprzeciwka wiedziały, którą stroną płyniemy i żeby przede wszystkim widziały, że płyniemy naprzeciw nich, a nie płyniemy w tym samym kierunku. I w zależności od prędkości obu jednostek, czy się od niej oddalamy, czy przybliżamy. Szczególnie jest to przydatne, kiedy statki nie są wyposażone w lokalizator ICE-a, czyli na ploterze nie zobaczymy tych statków, ich pozycji i że się do nas zbliżają czy oddalają. Więc to jest bardzo przydatne urządzonko. Wspomniałem Wam o dwóch światłach nawigacyjnych, czarnym i zielonym. No jest jeszcze oczywiście trzecie, które Wam wcześniej pokazywałem, ale teraz jest mocno widoczne, bo się mocno ściemniło i to jest białe światło nawigacyjne na maszcie, więc statki w oddali widzą nas na takiej zasadzie, że czerwone z prawej, zielone z lewej i białe na górze, czyli taki trójkąt, który jest doskonale widoczny z dużej odległości. Jak widzicie, tutaj przed nami jest totalnie pusto, nie ma nikogo, swobodnie płyniemy do portu naszego celu. Szanowni Państwo, będzie to nowe doświadczenie dla mnie. W tej chwili pierwszy raz będę cumował do portu w nocy. Zbliżamy się do godziny 21:30 bodajże. Jest tutaj całkowita ciemnia i uwierzcie mi, że tam za tym cypelkiem około 500 metrów jest port, do którego zmierzamy. Ale nie widać tutaj żadnych zagrożeń. Nasz kapitan steruje na podstawie plotera z tyłu. Ja dostałem funkcję tutaj dziobową, czyli muszę się zająć ponownie cumą dziobową. Czyli jako pierwszy z załogi będę widział fizyczne elementy portu. Więc będzie to dla mnie mega ciekawe, niesamowite doświadczenie, bo tak naprawdę działamy po omacku. Jest tu co prawda mega silna lampa z góry, która oświetla tutaj obszar. Z tyłu tak samo obszar, gdzie jest koło sterowe, jest oświetlony. No ale ciekaw jestem tego doświadczenia. Czuję lekką ekscytację. A Wy też? Okej, żeby Wam pokazać to, co jest z nami, to czego nie widać, to pokażę Wam na aplikacji, która służy nam do nawigacji. My jesteśmy tutaj tym czarnym punkcikiem, czarną strzałeczką, płyniemy tu. Do celu mamy 1,4 km, za około 9 minut dopłyniemy. Nasza prędkość to prawie 5 węzłów. Więc tutaj za tym cypelkiem kryje się fajna miejscowość, która się nazywa Vicoiri, w której spędzimy dzisiejszą noc oraz pół jutrzejszego dnia. No i za chwilę przekonacie się, jak wygląda manewr cumowania w nocy. Zapraszam! W tej chwili zrobiliśmy lekką przerwę w cumowaniu do portu, dlatego że zobaczcie tutaj po prawej stronie jest zakaz kotwiczenia 200 metrów, więc zastanawiam się, czy to jest dobre miejsce do tego, żeby się zatrzymać i zacumować. Jeden z naszych współzałogantów wyszedł sprawdzić na keję. Dobra, czyli się okazało, że musimy zmienić jednak lokalizację. Minus jest taki, że cuma dziobowa już jest mokra, więc mam mokre ręce, ale tak w życiu żeglarza czasami bywa. I w tej chwili też, zobaczcie, lina nie może być w ten sposób przygotowana, bo za chwilę będziemy ją znowu rzucać na keję i jak ją rzucę w ten sposób, to za chwilę zrobi się tutaj supeł. To jest bardzo częsta praktyka, więc muszę bardzo szybko zrobić tak zwany klar na cumie i szybko ją przygotować. Czyli mówiąc takim językiem prostym, ludzkim, zrobić z nią porządek, żeby ograniczyć ryzyko splątania się liny podczas jej rzucania. Kładziemy sobie tak linę, mamy ją sklarowaną. Dobra, robimy w tej chwili drugie podejście. Skipper obraca łódź i prawdopodobnie będziemy w innym miejscu sumować, chyba bliżej. Ale zaraz te komendy
dostaniemy, albo ja podejdę i się zapytam, co robimy i zaraz przekażę Wam informację. Skipper podjął decyzję, że wpływamy do wnętrza portu, więc zrobiliśmy kółko i w tej chwili opływamy tutaj keję, wpływamy do środka portu i to jest przykład na to, jak ważne jest zachowanie tak zwanej ciszy manewrowej przy wpływaniu do portu. Cisza manewrowa, no to jak sama nazwa wskazuje, jest to czas, kiedy wpływamy do portu, nie gada się o rzeczach jakichś tam pobocznych, prywatnych, tylko wszyscy się koncentrują na cumowaniu, a w szczególności robimy to właśnie w nocy. Drugą kolejną rzeczą jest to, aby skipper, czyli dowodzący statkiem, wyznaczył rolę każdemu załogantowi. Każdy wiedział, czy na czym ma się koncentrować. Ja jestem wyznaczony do cumy dziobowej, jestem odpowiedzialny za obserwację tej części jachtu. Z tyłu są koledzy odpowiedzialni za cumę rufową oraz trzecia osoba za zejście na keję i przejęcie cum. Zazwyczaj jest jeszcze czwarta osoba, taki obserwator, który pełni funkcję też asekuranta i patrzy na odbijacze, czy są w dobrym miejscu, bo bardzo często jest jakaś sytuacja, której nie mogliśmy przewidzieć i trzeba bardzo szybko odbijacz, który jest zawieszony tutaj, na przykład przesunąć o 2 metry albo wręcz wziąć go do ręki, podnieść i odbić ręcznie od drugiego jachtu. Dobra, wynika z tego, że tutaj sobie zacumujemy z tej strony i będzie to łatwe i przyjemne. Tam już szukują. Dobra, robimy drugie podejście. Ja już jestem przygotowany z cumą dziobową. Pamiętajcie, żeby tą linę przywiązać tutaj od zewnątrz zawsze, żeby można było łatwo rzucić, bo jak ją zawiążecie od tej strony, rzucicie, no to ona będzie tutaj zaczepiała o relingi, no co jest błędem w sztuce. Więc czekamy tutaj na drugiego współzałoganta, który już jest na kei i w tej chwili przyczepia cumę rufową. Już jest cuma rufowa na biegowo zrobiona. Ja czekam w tej chwili na rzucenie cumy dziobowej i za chwilę będziemy już skutecznie zacumowani. Za nami jakieś 2-3 metry jest już drugi jacht. Wcześniej go nawet widać nie było, w tej chwili jest 2 metry za nami, więc widać, jak ważna jest precyzja przy takim cumowaniu, szczególnie w nocy. Dobra, cuma dziobowa już jest rzucona, w tej chwili współzałogant robi ją na biegowo i odrzuci. No tu nawet sobie ręcznie przekażemy. Dzięki. Dobra, mamy już cumę dziobową, teraz ściągamy, na maksa naprężamy, żebyśmy dziobem dociągnęli do kei. Nie może być tutaj dużego luzu. Kapitan obserwuje sytuację, a w tej chwili ja zadam kapitanowi ważne pytanie. Uwaga! Knagować dziób? Uzyskałem informację, że knagujemy. Dobra. Jest godzina 22. Dopłynęliśmy do miejscowości Dikoiri i wyszliśmy tak naprawdę na 15 minut lekkiego spacerku, żeby rozprostować kości, no bo cały dzień na jachcie. W końcu tutaj możemy pospacerować, bo na jachcie to nie ma zbyt wiele przestrzeni na spacerowanie, ale już widzimy, że to jest mega urokliwe miejsce, ponieważ otacza, tam jest fiord, tam jest jezioro, tu jest olbrzymie wzgórze, z drugiej strony również, tutaj znosi się wielka góra, tam jest miasteczko, tam jest port, tutaj jest fantastyczna skandynawska zabudowa, ale co jest największą atrakcją, to jest to, co może usłyszycie. Tam z tej góry w oddali wydobywa się wielki wodospad. I jutro rano, jak się obudzimy, to prawdopodobnie zobaczymy fantastyczny widok i na taki liczymy. A w tej chwili udajemy się tutaj na stację benzynową. Jak widzicie, no nie ma tutaj znowu kompletnie nikogo. Podobno w tej miejscowości mieszka około 1500 mieszkańców. Jest totalnie pusto, ale no właśnie się przed chwileczką dowiedziałem, że są kaczki. To jest bardzo ważna informacja, jest też plaża, miejska plaża, no niesamowite, ale z tej strony fajnie by było zrobić morsowanie, bo jest fajne zejście, łagodne, można to zrobić etapowo, razem z kaczkami. Zobaczcie, jakie tutaj są klimatyczne domeczki. Ja idę tutaj praktycznie w tej chwili środkiem drogi, nie ma tutaj nikogo, słychać jedynie w oddali ten wielki wodospad. Za dnia będzie to urocze doznanie. Zostało mi 9% baterii, więc robię takiego backflipa do tyłu i... Powiemy jeszcze, że miasteczko mieści się mniej więcej w połowie drugiego najdłuższego fiordu w Europie, czyli Sognefjorden. Miasteczko to jest małe, kameralne, przed nami wodospad, piękna góra, miasteczko położone 35 metrów nad poziomem morza, zapowiada się rewelacyjnie. Tu jest niby na prawo stacja benzynowa, ale chyba jest zamknięta. Tu być może jest na lewo druga.
ale też chyba jest zamknięta, więc nie wiem, czy my tutaj znajdziemy jakieś toalety, jakąś infrastrukturę, ale jesteśmy coraz bliżej tego wodospadu i go słyszymy już coraz bardziej intensywnie z tej strony. A, tu jest jeszcze rzeka chyba. Patrzcie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ po lewej stronie jest 13 stopni, a po prawej 12. Słuchajcie, jest godzina 23:30. Udało nam się tutaj znaleźć toaletę portową, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. W każdym porcie zazwyczaj coś znajdziemy takiego. Tutaj są toalety, a tutaj mamy nawet prysznice. Dotarliśmy na keję, tu jesteśmy podłączeni do prądu. Dzięki temu mamy w tej chwili prąd na naszym jachcie. Bo jak przypominam, nie mamy generatora, więc musimy się tutaj posiłkować prądem przy każdym porcie, ale za chwilę naładujemy swój sprzęt. Bo właśnie na kamerce, z której do Was mówię, mam 1%. W takim razie dobranoc. Po 12 godzin wspólnego płynięcia zdecydowałem zrobić węzeł, tak zwany węzeł zabójczy. Tutaj się zaciska. Nie stosujcie tego w domu, drogie dzieci. Kończymy kolejny dzień w Norwegii, a w następnym odcinku zobaczymy spektakularne widoki wokół portu. Będziemy oglądać też pierwszy lodowiec z poziomu fiordu i ponownie zamorsujemy w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Zapinajcie szelki i zapraszamy na bujanie.